Cześć, jestem Adrian i chciałbym Cię przeprowadzić dzisiaj przez konfigurację oraz podstawowe funkcje aplikacji Taskforce, tak abyś mógł zacząć z niej korzystać szybko i samodzielnie. Po zalogowaniu zobaczysz panel główny, czyli centralne miejsce naszej aplikacji. W środkowej części ekranu widzisz dashboard, który jest podsumowaniem wszystkich najważniejszych wydarzeń systemu. Z lewej strony widzisz listę wszystkich najważniejszych funkcji dostępnych w Taskforce, natomiast na belce górnej widzisz opcję swojego użytkownika oraz masz możliwość zgłaszać do nas wszelkie zaistniałe problemy. Przejdźmy do podstawowej konfiguracji aplikacji. Po kliknięciu w zakładkę ogólne zobaczysz swoje dane firmowe. Masz tu możliwość edycji nazwy firmy, adresu firmy, a także wgrania logotypu, aby spersonalizować Twój panel. Po kliknięciu w zakładkę sprzęt przejdziesz do opcji związanych z przechowywaniem informacji na temat wszystkich urządzeń, sprzętu, wyposażenia, które chciałbyś śledzić w aplikacji Taskforce. Aby skonfigurować tą część, najpierw musisz kliknąć w opcję. Będziesz miał tutaj możliwość uzupełnienia informacji o dwie ważne rzeczy. Pierwszą z nich są kategorie. Kategorie pozwolą Ci sortować swój sprzęt w zależności od kategorii, w której on leży. Może być to podział na sprzęty biurowe, na elektronarzędzia, na wszelkiego rodzaju inne sprzęty, które posiadasz, które chcesz śledzić, które chcesz przypisywać swoim pracownikom. Druga część to lokalizacja, czyli jeśli posiadasz sprzęt, który znajduje się w kilku różnych miejscach lub może znajdować się w kilku miejscach, możesz wpisać tutaj te lokalizacje po nazwie, tak aby mógł sprzęt przypisać do określonej lokalizacji, żeby wiedzieć, gdzie powinien się znajdować. Kiedy wrócisz na ekran główny zakładki sprzęt, zobaczysz opcję dodaj nowy. Klikając ten przycisk zostaniesz przekierowany na formularz, w którym możesz umieścić informacje na temat sprzętu, tudzież wyposażenia, które chcesz przechowywać w Taskforce. Nie musisz wypełniać wszystkich pól, wystarczy, że wypełnisz te oznaczone gwiazdką. Po wypełnieniu formularza i kliknięciu przycisku dalej przejdziesz do drugiej części, w której możesz podać informacje dotyczące zakupu Twojego urządzenia sprzętu, gdzie możesz wpisać wszystkie najważniejsze informacje dotyczące zakupu takiego sprzętu, tudzież wyposażenia. Możesz podać numer faktury, dostawcę, podać okres gwarancji, jaki obowiązuje na dane urządzenie. Następnie klikasz zapisz i zakończ i sprzęt jest dodany. Po dodaniu sprzętu zobaczysz go na liście. Z tego miejsca możesz albo wejść w szczegóły danego sprzętu i zedytować informacje o nim, lub możesz przypisać dany sprzęt do jednego ze swoich pracowników. Aby to zrobić, możesz kliknąć w 3 kropki na wierszu, w którym znajduje się dany sprzęt, wybrać opcję przypisz i dalej idąc przypisać jednego z pracowników, których posiadasz w systemie. W tym samym miejscu możesz zmienić status swojego sprzętu. Klikając w 3 kropki przy swoim sprzęcie, możesz kliknąć opcję zmień status, aby oznaczyć sprzęt jako działający, w naprawie, zepsuty lub zarchiwizowany, jeżeli już go nie używasz. Przejdźmy do funkcji dokumenty. W tym miejscu możesz przechowywać wszystkie dokumenty ważne dla Twojej działalności. Aby prawidłowo skonfigurować tą opcję, najpierw wybierz przycisk opcje w górnym prawym rogu, kliknij w funkcję kategorie, aby przejść do części, gdzie możesz dodać nową kategorię swojego dokumentu, gdzie możesz stworzyć tutaj kategorie, które pozwolą grupować Twoje dokumenty w dogodny sposób. Aby dodać nowy dokument, wystarczy, że klikniesz w opcję dodaj nowy plik, gdzie wybierzesz kategorię, którą wcześniej zdefiniowałeś, nadasz nazwę danemu dokumentowi oraz możesz podać tutaj datę ważności, jeśli jest ona istotna. Pod spodem wybierzesz opcję dodaj nowy plik, gdzie masz możliwość wybrania danego pliku ze swojego dysku i następnie możesz go wysłać do Taskforce'a. Przejdźmy teraz do listy pracowników. W tym miejscu możesz dodawać oraz widzisz wszystkich pracowników, którzy pracują razem z Tobą w Twojej firmie. Aby prawidłowo skonfigurować tę sekcję, najpierw kliknij w górnym prawym rogu przycisk ustawienia i wybierz funkcję dodaj umiejętności. Tutaj analogicznie do kategorii w sprzęcie lub w dokumentach możesz dodawać umiejętności, które na późniejszym etapie pozwolą Ci
łatwiej i sprawniej znajdować pracowników z konkretnymi umiejętnościami i przypisywać ich do konkretnych zleceń. Aby dodać pracownika, wybierz opcję Dodaj pracownika, gdzie musisz podać najpierw podstawowe informacje o Twoim pracowniku, następnie klikasz przycisk Dalej, przechodzisz na drugi ekran, gdzie musisz już dodać bardziej szczegółowe informacje na temat Twojego pracownika, podając jego stanowisko, czas rozpoczęcia pracy w Twojej firmie. Możesz podać dodatkowe informacje takie jak numer konta bankowego, rodzaj zatrudnienia, NIP oraz ilość dni urlopowych, które pracownik posiada w skali roku oraz jeżeli to jest jego pierwszy rok pracy z Tobą, ile pozostało mu dni do końca tego roku. Pozwoli Ci to w dalszym kroku lepiej śledzić nieobecności i urlopy tego pracownika. Kiedy już dodałeś pracownika i widzisz go na liście, możesz kliknąć w niego, aby przejść na ekran, na którym widać wszystkie bardzo szczegółowe informacje na temat tego pracownika. Widzisz tutaj wszystkie informacje podstawowe dotyczące współpracy z Twoją firmą. Masz możliwość uzupełnienia danych kontaktowych oraz różnych dodatkowych innych informacji. Natomiast w górnej części strony widzisz zakładki, pomiędzy którymi przechodzisz do kolejnych sekcji coraz to bardziej szczegółowych informacji na jego temat. Pierwsza zakładka to informacje ogólne, o których już sobie powiedzieliśmy. Druga zakładka to umiejętności, gdzie możesz przypisać danemu pracownikowi wszystkie umiejętności, które wcześniej dodałeś na etapie konfiguracji oraz możesz uzupełnić informacje na temat jego edukacji lub przebytych kursów, szkoleń, tudzież certyfikatów. Kolejna zakładka to dokumenty. Możesz tutaj dodać dokumenty, które odnoszą się do konkretnego pracownika. Mogą to być ubezpieczenia, umowy, które masz podpisane z danym pracownikiem lub cokolwiek innego, co jest dla Ciebie ważne. Kolejna zakładka to wynagrodzenia. Możesz tutaj wpisać informacje na temat wynagrodzenia danego pracownika, aby mieć szybki dostęp do tego, ile danej osobie należy płacić, jak wygląda progres jego wynagrodzenia w czasie, ponieważ będziesz widział całą historię wynagrodzeń razem z informacjami, dlaczego do tych zmian doszło. Kolejna zakładka to sprzęt. Widzisz tutaj wszystkie sprzęty przypisane do tego pracownika. W jednym miejscu możesz zobaczyć i zedytować wszystko to, co do niego przypisałeś już wcześniej, lub też możesz przypisać z tego poziomu. I ostatnia część to nieobecności, gdzie widzisz wszystkie informacje na temat nieobecności tego pracownika. Dotyczy to zarówno urlopów, nieobecności związanych z jego chorobą lub wszelkich innych, takich jak jakieś niespodziewane nieobecności lub też dni wolne dla całej firmy. Ostatnią opcją z lewej strony menu jest zakładka nieobecności. Po jej wybraniu zobaczysz listę wszystkich zaplanowanych lub też wpisanych w systemie nieobecności wszystkich swoich pracowników. Możesz z tego poziomu zarówno dodać nową nieobecność, klikając w przycisk Dodaj nieobecność, gdzie możesz wybrać pracownika, dla którego chcesz daną nieobecność przypisać. Wybierasz zakres dat, w których dana osoba będzie nieobecna. Możesz podać typ nieobecności oraz przypisać ewentualną dodatkową notatkę. Twój pracownik, mając dostęp do aplikacji Taskforce, może z poziomu swojego panelu zawnioskować o urlop. Taki urlop również zobaczysz w zakładce nieobecności i będzie on wymagał Twojego zaakceptowania. W zakładce nieobecności w górnym menu widzisz również inne zakładki. Pierwszą są wnioski urlopowe, o których już sobie powiedzieliśmy. Drugą jest dostępność, czyli kalendarz, na którym widzisz wszystkich swoich pracowników, którzy mają nieobecności przypisane w jakimś określonym terminie. Kolejna zakładka to synchronizacja kalendarza. Możesz tutaj skopiować link, który jest wyświetlony na stronie, użyć go w swojej aplikacji kalendarza, z jakiego korzystasz. Może być to dowolny kalendarz, na przykład Google Kalendar, i w ten sposób te nieobecności zaplanowane w aplikacji będą się wyświetlać w Twojej aplikacji kalendarza. Ostatnia funkcja to ustawienia, gdzie możesz zdefiniować dni wolne dla całej firmy. Są to takie dni, kiedy Twoja firma po prostu nie pracuje. Przejdźmy teraz do najważniejszej funkcji, czyli dodawanie nowego zlecenia. Wybierając najwyższą opcję w lewym menu, dodaj zlecenie, przejdziesz od razu na formularz dodawania zlecenia.
Tutaj musisz zacząć od wybrania klienta, dla którego dane zlecenie realizujesz. Możesz go wybrać z listy już zapisanych klientów, jeżeli wcześniej realizowałeś zlecenie dla tego klienta, lub po kliknięciu w plusik obok pola wybierania nowego klienta, możesz przejść do formularza, gdzie podajesz dane swojego nowego klienta, dla którego chcesz zrealizować zlecenie. Następnie musisz podać nazwę zlecenia, które będzie realizowane, oraz pracownika, który będzie realizować to zlecenie. Wybrać pracownika możesz na kilka sposobów. Możesz albo wybrać go bezpośrednio z listy Twoich pracowników, jednak jeśli będziesz miał dużo pracowników, może nie być to najwygodniejszy sposób. Wtedy możesz skorzystać z opcji dopasowywania umiejętności do zlecenia i po wybraniu umiejętności, która jest potrzebna do realizacji danego zlecenia, zawęzisz swoją listę pracowników do tych, którzy posiadają daną umiejętność potrzebną w tym zleceniu. Następnie wystarczy wybrać datę zlecenia, godzinę tego zlecenia oraz czas trwania. Pod spodem widzisz kalendarz. Kalendarz wyświetla wszystkie już dodane zlecenia, a przede wszystkim pokazuje Ci, czy dany pracownik w danym terminie jest dostępny, czy też na przykład ma już zaplanowany urlop. Datę i godzinę zlecenia możesz również wybrać, klikając bezpośrednio na kalendarzu w jeden z wolnych slotów. Możesz również skorzystać z inteligentnego systemu sugerującego najlepsze terminy dla realizacji danego zlecenia. Wystarczy, że klikniesz w suwaczek znajdujący się przy kalendarzu, aby wyświetlić kilka proponowanych dat dostępnych w danym tygodniu. Kiedy podałeś już podstawowe dane, kliknij w przycisk Zaplanuj, który przeniesie Cię na drugi ekran dodawania zlecenia, gdzie widzisz podsumowanie wszystkich już wprowadzonych informacji oraz możesz dodać ich kilka więcej, takie jak szacowany koszt. Możesz tutaj umieścić notatki, które będą informowały Twojego pracownika, co i jak należy wykonać przy danym zleceniu, a także możesz załączyć plik, jeżeli chciałbyś dodać jakiekolwiek dokumenty związane z tym konkretnym zleceniem. Po dodaniu zlecenia zobaczysz je w zakładce Lista zleceń. Widzisz tutaj wszystkie zlecenia, które zostały dodane do systemu. Są to zlecenia, które są obecnie w realizacji, które są zaplanowane na przyszłość oraz te, które już zostały zrealizowane. Będąc na liście zleceń, w górnej części ekranu widzisz 4 zakładki, które pozwalają w dokładniejszy sposób przeglądać Twoje zaplanowane zlecenie. Pierwsza zakładka to jest po prostu lista zleceń, gdzie widzisz wszystkie zlecenia w formie listy. Druga zakładka to widok kalendarza, który pozwala Ci przejrzeć wszystkie zaplanowane zlecenia w widoku kalendarza. Trzecia zakładka to mapa, na której widzisz pineski z lokalizacją wszystkich zaplanowanych zleceń. Czwarta zakładka to synchronizacja kalendarza. Analogicznie do synchronizacji kalendarzy z nieobecnościami, możesz tutaj skopiować link, użyć go w stosownej aplikacji kalendarza, z której korzystasz, aby widzieć swoje zaplanowane zlecenia w Twoim prywatnym kalendarzu. Lista klientów to ekran, na którym widzisz wszystkich klientów, dla których zrealizowałeś lub zaplanowałeś zlecenie. Po wejściu w pojedynczego klienta widzisz szczegółowe dane kontaktowe do niego oraz masz możliwość przejrzenia listy zleceń zaplanowanych lub już zrealizowanych dla danego klienta. Kolejna istotna funkcja to generator kodów QR. Kody QR możesz wygenerować dla każdego klienta, możesz je przypisać do konkretnego miejsca lub sprzętu, który chciałbyś oznaczyć u swojego klienta. Klient po zeskanowaniu kodu QR będzie mógł w łatwy i szybki sposób wysłać do Ciebie zapytanie o realizację nowego zlecenia związanego z danym miejscem lub sprzętem, któremu kod QR został przypisany. Aby wygenerować nowy kod QR, kliknij w przycisk Dodaj nowy kod QR. Następnie wybierz klienta, któremu dany kod chcesz wygenerować, podaj nazwę tego kodu, opisz przedmiot, którego dany kod dotyczy, sprawdź, czy dane kontaktowe takie jak e-mail, telefon czy adres zgadza się z miejscem lub urządzeniem, które chcesz opisać przez dany kod, a następnie kliknij w przycisk Zapisz i wygeneruj. Po utworzeniu kodu QR możesz go wysłać klientowi albo mailem, albo możesz wydrukować i samodzielnie nakleić we wskazanym miejscu. Ostatnia zakładka to zapytania. Będą pojawiać się tutaj zlecenia, które Twoi klienci będą przesyłać korzystając z kodów QR.
W ten sposób będziesz mógł szybko i łatwo zaplanować, kiedy dane zlecenie musi być wykonane, a Twój klient nie będzie musiał dzwonić do Twojego biura, aby pytać o możliwe terminy realizacji. Mam nadzieję, że nasza aplikacja przyspieszy i usprawni działanie Twojej firmy oraz skróci czas planowania i realizacji zadań dla Twoich klientów.